Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Zapraszamy na drugą część materiału o najbardziej problematycznych węzłach na naszej sieci autostrad i dróg ekspresowych, który przygotowaliśmy wraz z Danielem Radomskim i Krzysztofem Kleinerem jako odpowiedź na pytanie pana ministra Piotra Malepszaka. W pierwszym materiale, który znajdziecie w prawym górnym rogu oraz opisie filmu, opisaliśmy istniejące węzły najbardziej wymagające przebudowy lub zmian organizacji ruchu. W tym filmie skupimy się na projektowanych inwestycjach, które wymagają pilnej poprawy koncepcji, ponieważ ich obecnie zaplanowana forma stanowi powtarzanie błędów omówionych w poprzedniej części materiału. Znacznie taniej jest unikać takich problemów poprzez dobre planowanie i projektowanie, niż przebudowywać węzły po fakcie. Rozpoczynamy od drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła Dąbrowa Górnicza-Pogoria do węzła Sosnowiec-Jęzor. Planowana jest gruntowna przebudowa trasy w latach 2026-2030, która obecnie jest projektowana bez pozostawiania rezerwy pod rozbudowę o trzeci pas. Podczas przebudowy aż 35 wiaduktów i mostów ma zostać wyburzonych i zbudowanych całkowicie od nowa. W szczególności dotyczy to wszystkich węzłów znajdujących się na tym odcinku. Żaden z nowo budowanych obiektów inżynieryjnych nie będzie uwzględniał rezerwy pod rozbudowę o trzeci pas w przyszłości, tak samo jak nie będzie ich uwzględniała geometria żadnych nowo projektowanych łącznic węzłów. Pomimo tego, że droga już teraz jest na granicy wydolności przekroju dwóch jezdni o dwóch pasach ruchu, a dodatkowe znaczne wzrosty ruchu na tym odcinku mają nastąpić w przyszłym roku w momencie ukończenia drogi S1 Mysłowice-Bieruń oraz w momencie zakończenia koncesji na A4 Mysłowice-Kraków. Według analizy wykonanej przez Generalną Dyrekcję na większości odcinka konieczność przebudowy z przekroju dwóch jezdni o dwóch pasach ruchu do przekroju dwóch jezdni o trzech pasach ruchu zajdzie już w roku 2030, a na pozostałym krótkim fragmencie będzie to konieczne w 2035 roku. W związku z tym Generalna Dyrekcja wnioskowała o zmianę programu inwestycji w celu zaprojektowania od razu docelowego przekroju, ale ministerstwo odmówiło zwiększenia środków finansowych. Konieczna jest jak najszybsza korekta planów i zaprojektowanie od razu docelowego przekroju dwóch jezdni o trzech pasach ruchu, aby nie dopuścić do ogromnej skali środków utraconych poprzez budowę 35 nowych wiaduktów i mostów, które staną się niewydolne już w momencie ich ukończenia, a przy rozbudowie o trzeci pas te nowe obiekty będą musiały zostać wyburzone, ponieważ są za wąskie. Dodatkowo ogromnym problemem jest brak skoordynowania czasowego planowanych fragmentów tej przebudowy. Według obecnego planu kolejne fragmenty mają być przebudowywane po kolei, co w obliczu niewydolnej S86 i zamkniętej DK79 z powodu grożącej zawaleniem estakady w Chorzowie spowoduje długotrwały paraliż wszystkich połączeń z aglomeracji w kierunku północnym. Znacznie lepiej byłoby zaplanować wykonanie przebudowy całego 16-kilometrowego odcinka jako jednej inwestycji z docelowym przekrojem dwóch jezdni o trzech pasach ruchu, co pozwoliłoby zminimalizować czas trwania paraliżu do jedynie około 1,5 roku podczas rozbudowy pierwszej jezdni, a potem cały ruch zostałby przeniesiony na nową jezdnię w przekroju 2+2. Kolejny planowany węzeł to Bolków, który połączy drogą ekspresową S3 z projektowaną drogą S5. Najbardziej obciążona relacja, czyli ta z Jeleniej Góry do Wrocławia, ma zostać poprowadzona w bardzo skomplikowany sposób. Według prognozy ruchu prawie 2/3 całego ruchu z S5 będzie poruszać się właśnie na wprost. Lecz mimo to we wszystkich wariantach właśnie ten ruch poprowadzono po jednopasowych łącznicach o małych promieniach łuku oraz przez ronda. A co więcej, w wariancie B na rondzie ma występować przecinanie się dominujących kierunków ruchu. Rozwiązanie problemu jest banalne. Wystarczy przedłużyć ciąg główny S5 tak, aby trafiał bezpośrednio w DK5. Przyczyną tego, co tutaj zaszło, było najprawdopodobniej sztywne zamknięcie się w schemacie, że musimy zaprojektować S5 od Wrocławia do połączenia z drogą S3 i ani kilometra dalej. To nie mogło się skończyć dobrze. Dodatkowo, jak wspominaliśmy w poprzednim filmie omawiającym plany budowy drogi S5, błędem jest to, że w ogóle zrezygnowano z zaprojektowania na niej węzła z drogą Świdnica-Żarów. Przenosimy się na autostradę A4. Kraków-Skawina na połączeniu A4 z DK44.
To najgorszy węzeł na obwodnicy Krakowa, gdzie problemy występują niemal zawsze. Konieczna jest nie tylko rozbudowa samego węzła, ale przede wszystkim zmiana geometrii potoków ruchu, tak aby główny ciąg na węźle prowadził bezpośrednio w obwodnicę Skawiny na DK44, zgodnie z rezerwą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a nie na wprost w gęsto zabudowaną ulicę Krakowską. Średni dobowy ruch na tej ulicy wynosi aż 36 tysięcy pojazdów na dobę, czyli 240% umownej przepustowości dla drogi jednojezdniowej. Tymczasem w ramach planowanej rozbudowy obwodnicy Krakowa do 3 pasów ruchu w każdą stronę zaplanowano jedynie przebudowę samego węzła na koniczynę, ale jej ciąg główny nadal ma wyprowadzać ruch na wprost w niewydolną ulicę Krakowską i do równie niewydolnego ronda na początku obwodnicy Skawiny. Przez to cały układ w tym miejscu nadal będzie zakrokowany i nie rozwiąże to problemów zatorów tworzących się na węźle i w jego okolicy. Konieczny jest aneks do programu inwestycji dla rozbudowy obwodnicy Krakowa, aby wraz z przebudową autostrady zostało od razu wybudowane tam również 800 metrów nowego przebiegu DK44 do obwodnicy Skawiny, a sam projekt nowego węzła Skawina musi ten nowy przebieg uwzględniać. Uwaga, należy planować tutaj układ drogowy z rezerwą pod możliwe wprowadzenie w przyszłości w ten węzeł S52 zamiast do Głogoczowa, a jako absolutne minimum należy planować z rezerwą pod drogę dwujezdniową bezkolizyjną klasy GP. Sąsiedni węzeł to Kraków Południe na połączeniu A4 z DK7, gdzie obecnie korki zjazdowe często wylewają się aż na autostradę. Projektowana jest przebudowa tego węzła tak, aby na Zakopiance dostępne były łącznie aż 4 pasy ruchu w każdą stronę. Po 2 pasy tranzytowe poprowadzone na estakadach oraz po 2 pasy dla ruchu lokalnego na poziomie ziemi. Na pierwszy rzut oka wygląda to na świetny pomysł. Tylko co z tego, skoro potem następuje zwężenie do 2 pasów, ponieważ brakuje ciągłości trzeciego pasa pomiędzy węzłami Kraków Południe a Libertów na długości jedynie około 100 metrów. Tymczasem prognozy ruchu wykonane w ramach studium dla S7 pokazują, że właśnie te 100 metrów będzie najgorszym wąskim gardłem już w 2040 roku, czyli jedynie 10 lat po zakończeniu przebudowy. Co więcej, w większości wariantów S7, jakie były analizowane, to wąskie gardło ma pozostać niewydolne nawet po budowie ekspresówki, ponieważ na węźle Libertów wjeżdża bardzo intensywny ruch lokalny. Rozwiązanie problemu jest trywialne. Na obu jezdniach pas włączania z jednego węzła powinien przechodzić w pas wyłączania sąsiedniego węzła, zamiast jak obecnie pozwalać jedynie na zjazd na stację paliw. Kolejny problem jest taki, że jeśli w przyszłości zajdzie konieczność poszerzenia jezdni o trzeci pas tranzytowy na estakadzie, to projekt jezdni zachodniej jest na to w pełni przygotowany, a projekt jezdni wschodniej prawie w pełni, bowiem na samym początku estakady zaprojektowano lekkie ścięcie pierwszego przęsła. Skoro więc prognozy ruchu wskazują, że taka rozbudowa może już niedługo być potrzebna, to dlaczego teraz projektujemy estakadę w sposób, który na zawsze zablokuje możliwość takiej rozbudowy w przyszłości? Wydaje się, że jedyną przyczyną jest po prostu to, że są to różne zadania inwestycyjne. W ramach zadania dla S7 Generalna Dyrekcja zleciła prognozy ruchu, ale rozbudowa węzła Kraków Południe to inna inwestycja, więc wyniki tej prognozy nie zostały już w nim uwzględnione. Trzeba jak najszybciej to zmienić, zwłaszcza że obie poprawki, ciągłość pasów włączania i wyłączania oraz wyprostowanie początku estakady w tym momencie można jeszcze wprowadzić absolutnie minimalnym kosztem oraz bez istotnego opóźnienia, ponieważ mieszczą się one w granicach uzyskanej decyzji środowiskowej. Przy okazji tej rozbudowy warto wspomnieć również sąsiedni węzeł Kraków-Łagiwniki. Brak bezpośredniego zjazdu z A4 w stronę Sfoszowic, przez co kierowcy jadący w tamtą stronę muszą zjechać w kierunku Łagiwnik i zawrócić na światłach. Tworzą się tam spore korki i masa niebezpiecznych sytuacji, a gdy już uda się zawrócić, to kawałek dalej czeka na kierowców korek do niewydolnego ronda. Taki sam problem występuje w przeciwnym kierunku. Obecnie, żeby ze Sfoszowic pojechać na wschód A4, trzeba pokonać taką trasę. Gdyby powstała łącznica od ronda do A4, to podróż by się skróciła z 2,5 km do 100 metrów.
kierunku z Katowic na Sfoszowice można bez problemu dołożyć stosowne połączenie. W przeciwnym kierunku byłoby to znacznie trudniejsze. Z tego co wiemy, tak wybrakowany projekt węzła powstał celowo, aby nie zachęcać do omijania przez Sfoszowice korków na węźle Kraków Południe. Jednak jeżeli ten węzeł zostanie poprawiony zgodnie z poprzednim punktem, to ten problem zniknie. Pozostajemy na obwodnicy Krakowa, a konkretnie na odcinku łączącym węzły Bielany i Balice. W ramach koncepcji rozbudowy A4 zaplanowano, że na całym odcinku od węzła Kraków-Skawina do węzła Kraków-Bielany dostępny będzie przekrój 2 jezdni o 5 pasach ruchu, łącznie z jezdniami zbiorczo rozprowadzającymi. Następnie za węzłem Bielany będzie zwężenie do przekroju 2 jezdni o 3 pasach ruchu na długości jedynie 1,5 km, a po nim znów poszerzenie do 2 jezdni o 4 pasach ruchu przed węzłem Kraków-Lotnisko i dalej również 2 jezdnie po 4 pasy ruchu do węzła Balice. Jest to powtarzanie dokładnie tego samego błędu, jaki został już popełniony na S2 i S8, gdzie teraz Generalna Dyrekcja planuje z tego powodu poprawki w celu wyeliminowania takich zwężeń i utrzymania ciągłości 4 pasa na odcinku międzywęzłowym. Tutaj możemy jeszcze zapobiegać zamiast leczyć. Konieczne jest we wniosku o decyzję środowiskową wyeliminowanie tego wąskiego gardła przez zwiększenie szerokości jezdni o jedynie 0,5 metra, aby możliwe było płynne przejście pasa wyłączania w pas włączania na kolejnym węźle bez zwężenia. Tym bardziej, że jest to najbardziej stromy podjazd na obwodnicę Krakowa i konieczność zwalniania pojazdów ciężarowych na zwężeniu na wschodniej jezdni będzie z tego powodu wyjątkowo niekorzystna. Przeskakujemy na północ Polski. Węzeł Gdańsk-Szadółki na drodze ekspresowej S6. Koncepcja przebudowy zakłada, że kluczowa relacja skrętna z południa od strony Łodzi w stronę centrum Gdańska, która obecnie prowadzona jest prawoskrętem, ma zamiast tego zostać poprowadzona łącznicą pośrednią z lewoskrętem na światłach, co może tworzyć korki wylewające się na jezdnię zbiorczo rozprowadzającą. Należy potwierdzić mikrosymulacją warunki ruchu w oparciu o dane z pomiarów uzupełniających po generalnym pomiarze ruchu w roku 2025, które pokażą rozkład ruchu wraz z otwartą obwodnicą metropolii trójmiejskiej. Jeżeli okaże się to zasadne, można po prostu nie wyburzać obecnej łącznicy, tylko pozostawić ją w użytku, podłączając ją do jezdni zbiorczo rozprowadzającej, czym jest to łatwe wpasować się w układ reszty węzła z projektu. 2 węzły na projektowanej wylotówce S7 z Warszawy na północ wymagają korekty. Generalna Dyrekcja w ramach materiałów o ZRID zleciła opracowanie analizy, jak węzeł wpłynie na ruch na S8. Wedle wcześniejszych opracowań niezbędne jest poszerzenie ciągu głównego S8 na przejściu przez węzeł Prymasa Tysiąclecia z obecnych 2 do 3 pasów ruchu. We wcześniejszych analizach zakładano brak przedłużenia miejskiej trasy Mostu Północnego od Młocin do trasy S7, a także brak realizacji miejskiego odcinka trasy NS. Miasto proceduje już decyzję środowiskową dla przedłużenia trasy Mostu Północnego, a także ma dowiązać się do dysfunkcyjnego rozwiązania po stronie Generalnej Dyrekcji, gdzie nie przewidziano bezkolizyjnej łącznicy, tunelu lub estakady na silnie obciążonym lewoskręcie z trasy Mostu Północnego na S7. Potrzebne jest uzupełnienie tego węzła w zakresie Generalnej Dyrekcji o tunel lub wiadukt dla relacji w ciągu obwodnicy miejskiej. Obecnie ten ruch ma się kotłować na jednopasowym rondzie. Planowany nowy węzeł Piekary Śląskie, który połączy S11 z A1. Każdy zaproponowany wariant jest zły. Jest to błąd na poziomie planowania sieci drogowej naszego kraju. Należy koniecznie zatrzymać się i przeanalizować możliwość poprowadzenia S11 albo do węzła Pyrzowice, tak jak pierwotnie planowano, albo do okolic węzła Zabrze Północ, które pozwalają na rozprowadzenie ruchu tranzytowego po obwodnicy aglomeracji. Do węzła Piekary Śląskie powinna zostać doprowadzona droga niższej klasy, np. GP, wykorzystując już opracowany dla S11 korytarz. W przypadku doprowadzenia S11 do Piekar Śląskich konieczne byłoby przebicie się dalej drogą dwujezdniową, która stanowiłaby obwodnicę Chorzowa aż do A4.
Bo według obecnych planów wtłoczymy za pomocą S11 ogromny ruch w układ drogowy, który w obliczu najprawdopodobniej permanentnej absencji estakady nad Chorzowskim Rynkiem nie ma szans go przyjąć, niezależnie od tego, jak skomplikowanego kształtu węzła byśmy nie wymyślili. W tym samym kontekście należy rozważyć kwestię sąsiedniego węzła A1 i S1 w Pyrzowicach. Obecnie węzeł potrafi zakrokować się w godzinach szczytu z powodu jednopasowej łącznicy z A1 od strony północnej w stronę S1, gdzie ruch przeplata się z relacją od S1 w kierunku na południe. Przydałaby się tutaj rekonfiguracja z dołożeniem co najmniej jednej łącznicy półbezpośredniej w celu eliminacji przeplatania kierunków ruchu związanego z obsługą S1. Problem ten należy rozpatrywać w kontekście rozwiązania kwestii włączenia S11 do węzła Piekary Śląskie, który omówiliśmy wcześniej, albo w kontekście DSU dla obwodnicy Nakła Śląskiego i Świerklańca. Nowy węzeł Wiskitki na A50, mający zastąpić obecny węzeł pomiędzy A2 i DK50, będzie istotnym elementem dojazdów do centralnego portu komunikacyjnego. Niestety w większości wariantów założono węzeł typu koniczyna, kompletnie niedostosowany do silnych relacji skrętnych, jakie będą tutaj zachodziły. Jedynie zaproponowany wariant czwarty nie jest węzłem typu koniczyna, więc ruch na takim węźle będzie odbywał się bez zbędnych zatorów. Z kolei dla węzła A50 z drogą ekspresową S8 w wariancie przez Mszczonów zaproponowano koniczynę, która także nie będzie w stanie efektywnie obsłużyć intensywnych relacji skrętnych. Tu także należy zmienić typ węzła i zadbać o zachowanie ciągłości przekroju dwupasowego na kluczowych relacjach skrętnych. Węzeł Modlnica na połączeniu S52 z DK94. W ramach rozbudowy północnej obwodnicy Krakowa do przekroju dwóch jezdni o 3 pasach ruchu ten węzeł ma zostać przebudowany. Jednak według przyjętej koncepcji ma on pozostać węzłem typu koniczyna bez jezdni zbiorczych. Zaprojektowano na nim konieczność przeplatania się mocno obciążonych potoków ruchu, czyli od strony Balic w stronę Olkusza i od strony Olkusza w stronę Mistrzejowic na długości jedynie 250 metrów na głównej jezdni drogi ekspresowej. Analogiczne przeplatanie zaprojektowano także na jezdni północnej, jednak tam dotyczy ono mniejszych potoków ruchu i można uznać to rozwiązanie za akceptowalne. W celu eliminacji tego niebezpiecznego miejsca konieczne jest zaprojektowanie jednej półbezpośredniej łącznicy z zachodu na północ. Jako absolutne minimum należałoby rozważyć namiastkę jezdni zbiorczo-rozprowadzającej poprzez fizyczne oddzielenie pasów zbiorczo-rozprowadzających od pasów jezdni głównej za pomocą separatorów albo barier, jak na przykład na S8 w Warszawie. Przy okazji wspomnę, że za nieakceptowalną uważamy sytuację, gdy dwa sąsiednie węzły mają tak mylące nazwy jak Modlniczka i Modlnica. Te nazwy są tak podobne, że zdarza się je pomylić nawet Generalnej Dyrekcji w oficjalnych komunikatach, a co dopiero kierowcom spoza Krakowa. Podczas planowanej rozbudowy, która będzie wiązać się z wymianą całego oznakowania, nazwy węzłów powinny naszym zdaniem zostać zmienione na Kraków-Zabierzów i Kraków-Modlnica. Na koniec warto również wspomnieć o pozytywnych przypadkach węzłów, których błędne projekty udało się poprawić. Najbardziej sławny z węzłów, którego problemy nagłaśnialiśmy na kanale, to oczywiście Kraków-Mistrzejowice na połączeniu S7 z S52. Po interwencji węzeł całkowicie zmienił swój kształt i jest obecnie budowany zupełnie inaczej niż pierwotnie planowano. Już w drugiej połowie tego roku pojedziemy po nim w nowej, znacznie lepszej wersji. Inny pozytywny przykład to węzeł Głogów-Zachód na połączeniu S3 z DK12. Pierwotnie na tym węźle zaprojektowano połączenie dwóch bezkolizyjnych dróg dwujezdniowych poprzez rondo, co, jak pokazałem w filmie, skończyłoby się zapewne ogromnymi zatorami. Ten projekt również udało się zmienić i dołożono łącznice bezpośrednie i półbezpośrednie w dominującej relacji z Legnicy do Głogowa i na odwrót. Należy tu wspomnieć również o węźle Warszawa-Lubelska na połączeniu A2 i S2 z S17. Tutaj również udało się poprawić układ węzła na taki, jaki proponowałem w filmie. Czy jest to zasługa kanału Autostrady Polska? Nie wiem, ale mam nadzieję, że nasz materiał również się do tej poprawy przyczynił.
Dziękujemy za uwagę. Pierwotnie ten film miał być drugą i ostatnią częścią materiału, jednak liczba problematycznych węzłów okazała się tak duża, że musieliśmy je podzielić i niedługo zaprosimy Was na trzecią część. Film pomogli mi zrobić Krzysztof Kleiner, Daniel Radomski, natomiast część świetnych materiałów z góry, z węzłów z Krakowa nagrał Mariusz Grzesik. Każdemu z osobna bardzo dziękuję. Pozdrawiam, Radek.